65% Czechy do finału. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na tegoroczną eurowizyjną propozycję z Czech. Zanim zaczniemy, szybciutka przypominajka o subskrypcjach, o łapkach w górę, a także o plebiscycie na naszego zwycięzcę tegorocznej Eurowizji, w którym możecie wziąć udział Wy. Plebiscyt ten trwa do 12 kwietnia, ale nie radziłabym Wam zostawiać tego na ostatnią chwilę, żeby nie zapomnieć potem. Link do głosowania, w którym znajdziecie także wszystkie zasady i instrukcje, jak oddać te swoje głosy, znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy. A tymczasem przejdźmy już do Czech. Czechy w tym roku swojego reprezentanta wybrały wewnętrznie i będzie nim Daniel Žižka z piosenką Crossroads. Nie słuchałam jeszcze tej piosenki, więc nie mam zielonego pojęcia, na co będę za chwilę reagować. Słyszałam chyba tylko, że jest to ballada bodajże, ale zanim reakcja, to jeszcze szybciutko o tym, jak Czechy w ostatnich latach radzą sobie na Eurowizji. No i Czechy radzą sobie raczej słabiej niż lepiej. Często w ogóle nie awansują do finałów. Natomiast mieli dwa takie trochę powiedzmy sukcesy, bo w 2019 roku zajęli 11 miejsce, a w 2023 roku zajęli miejsce 10 w finale. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co Czechy dla nas przygotowały w tym roku. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę czeską. Coś mi przypomina ten początek, ale nie wiem co. Takie niepokojące to jest na razie bardzo. No chyba faktycznie będzie ballada. No chyba, że się coś zmieni, ale jakoś vibe tego początku sprawia, że myślę, że to chyba jednak będzie faktycznie ballada. No mam nadzieję, że to się rozkręci w pewnym momencie. To nie jest jakaś kulminacja, w sensie coś, co wydaje się, że zmierza do jakiejś kulminacji. Aha, dobra, jest trochę taki dramatyzm w refrenie. Nie no, Kiss Kiss Goodbye zeszłoroczne było o wiele lepsze, powiem Wam, o wiele. No nuży mnie to troszeczkę i powiem Wam, że ten teledysk, on ma swój klimat, ale troszeczkę muli jeszcze bardziej jakby ten mój odbiór. No nie wiem, no nie porywa mnie to, słuchajcie, na razie. O, trzęsie się wszystko. Tak trochę mam wrażenie, że tutaj brakuje jakiejś takiej melodii, bo trochę mam wrażenie, że zwrotki są z innej parafii i refren jest z innej parafii, chociaż może to jest kwestia tego, że ja wiadomo, słucham tego pierwszy raz i jeszcze przy tym gadam, więc ciężej się skupić, ale no na tym polega reakcja, to też od razu dodaję, bo często mam komentarze pod tytułem, że za dużo gadam, a ja muszę gadać podczas reakcji, chociażby dlatego, żeby nie mieć problemów z prawami autorskimi. Bo jeżeli bym sobie stała i nie gadała, to tu wtedy jakby nie obejmuje tego prawo cytatu, nie? No, takie słuchajcie, to było... Nie wiem, muszę do tego na pewno jeszcze podejść, bo nie wiem sama.
Słuchajcie, był to utwór taki, powiedziałabym, specyficzny. Z jednej strony dosyć generyczny, no bo tam nie działo się nic takiego, że szczęka by mi opadła i nigdy tego wcześniej nie słyszałam, ale z drugiej strony ten utwór, mam wrażenie, był momentami taki dosyć nieoczywisty. Nie wiem dlaczego, może mi się zdawało i być może przy na przykład kolejnych odsłuchach jednak stwierdzę, że tak nie jest, ale wydawało mi się, że ten refren nie pasuje do tych zwrotek. Nie rozwijała się w trakcie trwania też ta piosenka zbytnio, bo ona dojechała do pewnego momentu, właściwie na prawie samym początku, w którym się trochę rozwinęła i w tym takim połowicznym, powiedziałabym, rozwinięciu trwała już do końca. Mam takie poczucie, że był jakiś potencjał, ale wydaje mi się, że nie został on wykorzystany. Przynajmniej takie są moje osobiste odczucia. Ja tej piosenki na pewno z własnej woli drugi raz sobie nie włączę. Tego jestem niemalże pewna. W sensie wiecie, no wiadomo, że będę przygotowywała kolejne filmy, więc będę musiała jeszcze wrócić do wielu piosenek, nawet do tych, do których zbytnio nie chcę, ale tak sama z siebie dla własnej jakby przyjemności nie sądzę, że włączyłabym tę piosenkę ponownie. No i chyba przejdziemy do oceny. Chodzi mi po głowie 2 w tym przypadku. No bo tak, 1 raczej bym nie dała. No mimo wszystko nie było to aż tak tragiczne, fatalne i złe, żebym dała tutaj pałę po prostu. Ale z drugiej strony na więcej niż 2 też nie czuję, że tutaj jest potencjał. Jak Czechy poradzą sobie z tym utworem na Eurowizji w maju? I ja nie wiem, co ja mam Wam powiedzieć w tej chwili, no bo wydaje mi się, że będzie dosyć ciężko. Jury ewentualnie może troszeczkę ten wynik podciągnąć. Wiadomo, że jakieś osoby, jacyś widzowie też pewnie na to zagłosują, ale nie sądzę, żeby to był jakiś pewniak do awansu. Nie mam tutaj pewności ani w jedną, ani w drugą stronę. I powiedziałabym chyba w ten sposób, bo może to będzie najbardziej uczciwe z mojej strony, jeżeli jakoś procentowo Wam przedstawię, jak ja te szanse widzę. Wydaje mi się, że na 65% Czechy do finału nie wejdą, ale na... Zaraz, muszę policzyć. Na 35% wejdą. Congratulations. Chyba dobrze policzyłam. Jak nie, to piszcie, bo ja i matematyka to wiecie, jaka to jest historia. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać, co Wy myślicie, czy lubicie tę piosenkę, co myślicie właśnie o szansach na awans dla Czech w tym roku. Przypominam raz jeszcze o subskrypcjach, o łapkach w górę. Nie zapomnijcie także o tym plebiscycie na naszego tegorocznego zwycięzcę. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.